Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie ACE Active. Nowe podejście do asset management. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Nie panikuj czy panikuj, czyli kurs dolara, kurs złotego i złoty. Co dalej? To jest temat przewodni tego wpisu na samym początku. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy. Nie panikuj czy panikuj, czyli kurs dolara, kurs złotego i złoty. Co dalej? Temat najistotniejszy, najważniejszy dla naszego krajowego podwórka, dla każdego z nas, dla polskiej gospodarki jest to, co się dalej wydarzy z rynkiem złotego. Czy panika, dynamiczne wzrosty, osłabienie kursu złotego będzie kontynuowane, czy czasem dojdzie już wkrótce do uspokojenia i do tego, że rynek będzie się zastanawiał, co tutaj dalej robić. I bardzo podobny wydźwięk jest najnowszego artykułu na Bloombergu poświęconemu temu, co się dzieje teraz na rynku złotego. Co się wydarzy na złotym po tym, jak doszło do agresywnego obniżania stóp procentowych. I widzicie, drodzy Państwo, tutaj w tle jest artykuł poświęcony temu, że ta agresywna polityka Narodowego Banku Polskiego przekształca się w tendencji na złotym i rynek zastanawia się, jaka będzie głębokość osłabienia krajowej waluty i co dalej ze złotym. Co dalej? Kurs złotego, co może dalej zrobić, a kurs dolara, czy przyspieszy tendencję do tego, żeby osłabić krajową walutę. No i pytanie jest, panikować czy nie panikować? I na tym tematem będziemy się teraz zajmować. Jak widzimy, kurs euro złotego już teraz testuje pierwsze poważniejsze opory, czyli miejsca, gdzie przebiega dolne ograniczenie konsolidacji, która na przestrzeni wielu ostatnich miesięcy była tworzona, czyli rejon 4,64. Pamiętamy, jak przez długi czas nie byliśmy w stanie sforsować tego miejsca, kiedy się rozpoczął proces przełamywania wsparcia. Tendencja przyniosła nam umocnienie złotego prawie o kolejne 20 groszy, czyli jesteśmy teraz na euro złotym na pierwszym ważnym, poważniejszym oporze. Kiedy zobaczymy parę dolar do złotego, widzimy długoterminowe odbicie od dolnego ograniczenia wieloletniego kanału wzrostowego. Ale w tym wypadku jesteśmy bardzo wyraźnie oddaleni od już nie tylko od maksimów tendencji wzrostowej, czyli tego poziomu 5 zł, ale nawet nie testujemy jeszcze najbliższego oporu, czyli zniesienia Fibonacciego 38,2%. Jako że na euro złotym ten poziom został już przekraczany, na dolar złotym jesteśmy, dopiero się do niego zbliżamy, więc na koszyku do złotego widać, że momenty, w których teraz jesteśmy, oznaczają, że testujemy dopiero pierwszy, najbliższy opór. I co jest także ważne, dla polskiej gospodarki, która rozlicza się eksportowo w euro, a importuje w amerykańskim dolarze, widzimy, że mocniejszy impuls osłabienia krajowej waluty względem euro sprzyja polskim eksporterom, o czym będzie za chwilę. Jednak przeanalizujmy także inne pary związane ze złotem, czyli parę funt do dolara i tutaj ewidentnie jesteśmy bardzo, bardzo daleko jeszcze do najbliższego ważnego oporu, czyli tego Fibonacciego 38,2%. Natomiast na franku do złotym tutaj przejście tego poziomu stało się faktem, a kolejny bardzo istotny opór Fibonacciego, zniesienie 61,8%, jest ewidentnie teraz na celowniku, czyli poziom 4,86 jest teraz kluczowy. Co to oznacza? Że pary związane ze złotym są na bardzo istotnych oporach, zwłaszcza euro złoty i dolar złoty, i wydarzenia kolejnych godzin będą nam już bezpośrednio odpowiadały na pytanie, czy będziemy świadkami dalszego osłabienia krajowej waluty. Odpowiedź na pytanie złoty co dalej zostanie udzielona. Jeżeli więc złoty w kolejnych dniach, w kolejnych godzinach będzie się osłabiał i będą przechodzone te bardzo istotne opory, to w takiej sytuacji teza o tym, że jakaś panika na rynku złotego występuje, stanie się uzasadniona. Natomiast jeżeli się okaże, że w kolejnych godzinach następuje uspokojenie nastrojów i złoty już nie chce się osłabiać, to będzie wyglądało na to, że cały ten impuls, który teraz obserwujemy, jest tylko chwilową korektą, jaką formą dyskontowania tego zaskoczenia, jakim była obniżka stóp procentowych. Dlatego też myślę, tak należy do tego podchodzić.
I jak należy interpretować te ostatnie wydarzenia, czyli to odpowiedź na pytanie, dlaczego kurs złotego tak wyraźnie rośnie, myślę, że jest odpowiedź ta kryje się na tym wykresie, który już pokazywałem, który pokazuje, przy których poziomach kurs euro i kurs dolara sprawia, że eksport staje się nieopłacalny, kiedy import staje się nieopłacalny, a kiedy eksport staje się opłacalny i jakie są warunki walutowe dla importu. I jeżeli polska gospodarka staje się gospodarką nastawioną na eksport, to w takiej sytuacji raczej teza o osłabieniu krajowej waluty będzie, jeżeli będzie realizowana, będzie sprzyjała temu, żeby ten eksport był relatywnie wspierany i żeby tym kanałem do Polski docierało ożywienie gospodarcze. Myślę, że po słowach wczorajszych prezesa Glapińskiego uzasadnienie ku temu, żeby wspierać polską gospodarkę kanałem konsumpcyjnym, obniżając stopy procentowe, oraz kanałem walutowym dzięki wspieraniu polskiego eksportu, myślę, że ta teza jest uzasadniona. No i teraz, czy złoty będzie się dalej umacniać, czy złoty będzie się dalej osłabiać? Najważniejsza odpowiedź na to pytanie jest zaklęta w tym wykresie, który teraz jest w tle, który pokazuje, jaka jest tendencja na euro-dolarze, głównej parze świata, ten żółty wykres, i na poszczególnych parach związanych ze złotym. I wniosek jest taki, że do czasu, kiedy amerykański dolar będzie się umacniać, czyli ten żółty wykres będzie spadać, to złoty będzie pod presją na osłabienie. Natomiast jeżeli się okaże, że w najbliższym czasie euro-dolar zawraca do tendencji wzrostowej, to w naturalny sposób pojawi się kupno polskich aktywów i panika, tendencja osłabienia krajowej waluty, bądź też trend, w zależności od tego, jak to definiujemy, zostanie zatrzymany i na rynek krajowy wrócą inwestorzy zagraniczni. Dlatego też obserwujmy euro-dolara, ponieważ w mojej subiektywnej ocenie 80% siły albo słabości krajowej waluty wynika z globalnej presji na amerykańskiego dolara, którą obserwujemy na głównej parze świata, czyli na euro-dolarze. I to na euro-dolarze warto skupiać swoją uwagę, żeby mieć odpowiedź na pytanie złoty co dalej. Kurs dolara, kurs złotego jest od tego po prostu uzależniony. Dlatego też ja nie spodziewam się paniki na rynku złotego. Nie panikuję i radzę także nie czynić nie postępować właśnie w taki sposób. A co z tym euro-dolarem może się stać? Rynek broni poziomu 1,07, ale najbliższe wsparcia są o 50 pipsów ustalone niżej, więc w każdej chwili rynek może przetestować ten poziom. Natomiast dopiero wtedy się okaże, czy ta tendencja, którą obserwujemy od połowy letnich wakacji, zostanie utrzymana, albo też dojdzie do jej odwrócenia, jako że w przyszłym tygodniu mamy super ważne dane o inflacji w Stanach Zjednoczonych, dlatego też te dane powinny nam odpowiedzieć na pytanie, czy te wsparcia zostaną przełamane, więc także pozwolą nam ocenić i odpowiedzieć sobie na pytanie złoty co dalej. Natomiast warto także zwrócić uwagę, jak Bloomberg w swoim najnowszym raporcie, co nam pokazuje odnośnie wskaźnika, który wyprzedza tendencję na amerykańskim dolarze, i on sygnalizuje, że co prawda tendencja na amerykańskim dolarze może być cały czas kontynuowana, natomiast jesteśmy coraz bliżej poziomów, gdzie amerykański dolar już będzie wyraźnie wykupiony. Dlatego też to jest pewnego rodzaju ostrzeżenie przed średnioterminowym ustanowieniem jakiegoś ekstremum na rynku amerykańskiego dolara. No i teraz odpowiedź na pytanie, jak wczoraj po konferencji prasowej prezesa Glapińskiego, jak Londyn ostatecznie ustalił stawki przyszłych stóp procentowych dla naszego kraju. W pierwszej kolejności oczywiście patrzymy na WIBOR 3-miesięczny, który dynamicznie zanurkował, a przyszłe stawki FRA, które nam pokazują, co się może stać ze stopami procentowymi w Polsce w październiku, wspierają tezę, że będzie następna obniżka stóp procentowych i nawet zaczynają wspierać tezę, dają więcej prawdopodobieństwa niż 50%, że będzie cięcie stóp procentowych w październiku nawet o 50 punktów bazowych. I myślę, że te wnioski, które wczoraj zaczęły być już przez rynek dyskontowane, były zauważone przez niektóre banki, ważne banki komercyjne, które także spodziewają się
że w październiku będzie cięcie stóp procentowych o 50 punktów bazowych, są uzasadnione zachowaniem rynku przyszłych stóp procentowych. Do końca tego roku widzimy dalszą presję na obniżki stóp procentowych i prawdopodobnie spadną one aż o 75 punktów bazowych od obecnych poziomów, czyli rynek spodziewa się, że te obniżki stóp procentowych będą kontynuowane, że nie było to jednorazowe wydarzenie, to co się wydarzyło 2 dni temu i że przed nami dynamiczna faza obniżania stóp procentowych, plus jeżeli założymy, co się ma wydarzyć na stopach procentowych za rok, mniej więcej w końcówce 2024 roku, to rynek zakłada, że stopy procentowe spadną jeszcze prawie o 200 punktów bazowych, czyli z okolic 6% mają spaść pod koniec przyszłego roku według rynku do około 4%, więc to miałoby być wielkie działanie stymulujące polską gospodarkę. Natomiast teraz będziemy odpowiadać sobie na pytanie złoty co dalej, czyli jaka jest odporność polskiego rynku walutowego na ten szok, jakim była gwałtowna obniżka stóp procentowych w naszym kraju. A jak najlepiej sprawdzać, czy mamy do czynienia z paniką na rynku polskich aktywów? Należy patrzeć na zachowanie polskich obligacji 10-letnich, gdzie na przestrzeni ostatnich 48 godzin zmienność to jest tylko 5 punktów bazowych, czyli naprawdę rynek nie przejmuje się, nie poddaje się panice jakimś nastrojom negatywnym. Wzrost rentowności tylko o 5 punktów bazowych oznacza, że jesteśmy cały czas w szumie i rynek obligacji zupełnie nie czuje tezy o tym, że mamy do czynienia z paniką na polskich aktywach, dlatego też radzę zachować ostrożność, czujność i sygnalizuję, że takie osłabienie złotego jest raczej okazją do tego, żeby zatankować polskie aktywa po lepszych cenach, niż sygnałem, że mamy do czynienia z początkiem paniki gigantycznej wyprzedaży na rynku polskich aktywów. Wykres polskich obligacji jednoznacznie to mówi, a gdy zobaczymy na wykresy indeksu WIG20, to ja się zdziwiłem z powodu tego, że obniżyła się średnia krocząca dla wykresu średnioterminowego dla indeksu WIG20 do poziomu 1935, natomiast bardzo tożsamy poziom 1919 jest wskazywany jako miejsce, gdzie przebiega ta sama średnia 200-sesyjna na wykresie dziennym. Dlatego też wygląda na to, że te poziomy, na których teraz jesteśmy, nieco powyżej 1900 punktów, stają się bardzo ważnym, kluczowym wsparciem i dopiero ich przełamanie będzie oznaczało, że rynek naprawdę nastawia się na pogłębienie korekty spadkowej, natomiast na chwilę obecną tak jakby strząsał najbardziej panicznie nastawionych inwestorów i od tego, co się dalej wydarzy na rynku przyszłych stóp procentowych polskiego złotego będzie i oczywiście indeksów giełdowych na całym świecie będzie uzależnione to, czy te wsparcia zostaną pokonane. Jako że złoty na swoim indeksie testuje zniesienie Fibonacciego 38,2%, widzimy, że do tego poziomu na indeksie WIG20 jeszcze brakuje. Ten poziom to są okolice 1872, więc moim zdaniem dopiero ten poziom 1872 zakończy całą strefę ważnego wsparcia, na której teraz się znajdujemy i zobaczymy w najbliższych godzinach, czy popyt wykorzystuje te poziomy do tego, żeby akumulować polskie akcje, licząc na to, że końcówka roku będzie fantastyczna na całym świecie na rynkach akcyjnych z powodu dyskontowania cyklu prezydenckiego, który w tym wypadku niezwykle silnie wspiera tezę o tym, że akcje będą wyciskane, będą kupowane tak wysoko jak tylko się da na koniec tego roku na całym świecie. Dlatego też dzisiejsza sesja i w ogóle test całej strefy 1870-1930 wygląda na to, że jest niezwykle istotny nawet w średnim, a nawet być może nawet w długim terminie. No i teraz szybki przegląd tego, co się dzieje na całym świecie. Indeks WIG20 reaguje oczywiście na zachowanie indeksów giełdowych na świecie. Wczoraj pomimo lekkiego spadku optymizm myślę, że pojawił się na indeksie Standard & Poor's. Tutaj mamy wsparcie 4400 punktów, to jest punkt odniesienia. Dzisiejsza sesja w Azji raczej sprzyja nastawieniu na spadki, dlatego też wsparcia w rejonie 15 600 punktów na DAX-ie mogą być cały czas testowane. Rentowności amerykańskich obligacji spadają. To jest dobra wiadomość dla popytu na ryzyko, ponieważ wygląda na to, że ten kluczowy poziom 4,25 na rentowności dziesiątek będzie utrzymany aż do danych o inflacji, które w przyszłym tygodniu poznamy. Rynek złota czuje
że te wsparcia i opory, wsparcia na dolarze i opory na amerykańskich rentownościach zaczynają pracować. Natomiast najsłabiej moim zdaniem dzieje się teraz na rynku miedzi i dopiero gdyby się okazało, że wsparcie trzyma, to zwiększy się prawdopodobieństwo tego, że cała korekta się zakończy. Natomiast gdyby się okazało, że dzisiaj na zakończeniu świecy tygodniowej łamiemy wsparcie, to rynek miedzi wspierałby tendencję do kontynuacji korekty spadkowej, dlatego też sytuacja jest binarna na cenie miedzi i każdy scenariusz ma mniej więcej taką samą wagę prawdopodobieństwa. Natomiast będziemy patrzeć także, przyglądać się różnym instrumentom, żeby przeważyć prawdopodobieństwo powyżej 50% na jakąś stronę. Ropa naftowa lekko próbuje korekty po tym rajdzie o 10-dolarowej długości, natomiast Bitcoin, próbując rosnąć, stara się utwardzić dno i wsparcie w rejonie 25 tysięcy dolarów. Na razie nic tutaj nowego się nie dzieje i czekamy cierpliwie na kolejny impuls. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Wszystkiego dobrego, stopy zwrotu. Pozdrawiam, cześć!